Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o bardzo fajnym projekcie, który ostatniośmy zrealizowali. Zajęło nam to 13 miesięcy. Projekt nazywa się Latający Holender. To jest bardzo ciekawa historia. Można powiedzieć, że czasami historie piszą się same, ale może od początku. To jest historia tego, jak od naszej najmniejszej kolumny doszliśmy do największego w zasadzie w tej chwili w naszej linii zestawu głośnikowego. Historia zaczyna się, można powiedzieć, w Holandii. Chyba tak bym powiedział, że zaczyna się w Holandii, bo wszystko się kręci w tym projekcie wokół Holandii. A jak to się zaczęło? Otóż, nie wiem, z 1,5 roku temu, 2 lata temu, no w czasie, gdy Ogi już zaczął wędrować po świecie, napisał do mnie klient z Holandii, że chciałby kupić nasze monitorki Ogi, a w zasadzie obudowę do nich, ponieważ znał kolumny, w zasadzie głośniki, przetworniki francuskiej firmy EMS, które stosujemy w naszych kolumnach, i ponieważ mówi, że taki ma, no to chciałby samą obudowę, a ponieważ była to jakby dość specjalne życzenie, ponieważ głośniki, które miał, to były głośniki z elektromagnesami. Paradoksalnie okazało się, że w tym całym pośpiechu, po wysłaniu przez nas parę obudów do samodzielnego zamontowania już tych głośników, okazało się, że jednak nie wziął pod uwagę, że to jest nie ta wielkość głośnika. Czasami się zdarza. I z tej prostej pomyłki wzięło się to, że no okej, Ogi i tak zmontował, bo dodatkowe parę tych malutkich głośniczków również zdobył. No ale od słowa do słowa doszło, że głośniki, które ma, to są głośniki EMS LB7 w wersji z elektromagnesami. To jest ten głośnik, który montujemy w naszej Forlanie, w naszej najmniejszej kolumnie podłogowej. Natomiast on miał wersję z elektromagnesem. No i zapytał, czy nie moglibyśmy w takim razie zrobić dla niego monitorów pod ten dedykowany głośnik LB7 z elektromagnesem. Powiedziałem, że nie ma problemu, ponieważ miałem taki projekt już w zasadzie w komputerze, ponieważ w trakcie prac nad Forlaną zastanawiałem się, czy nie zrobić monitora z głośnikiem EMS LB7. I taki monitor miałem zaprojektowany, ale on był dość duży, co zobaczycie na zdjęciu, jak żeśmy zrealizowali dla klienta ten monitor. Zrobiliśmy do tego dedykowany stand, pojechał, bardzo się spodobał. No, wszyscy zadowoleni. Po jakimś czasie pisze, znowu odzywa się, czy może w takim razie nie zrobilibyśmy zestawu głośnikowego, uwaga, dwudrożnego, z głośnikiem EMS B15 z elektromagnesem oraz głośnikiem LB7 również z elektromagnesem. Zestaw dwudrożny. No ale skąd te EMS-y tam w tej Holandii? To jest ciekawostka. Myślę, że warto tutaj powiedzieć o firmie Musical Affairs, która swego czasu produkowała kolumny w obudowach rezonansowych. Bardzo ciekawe konstrukcje. Ci, co nas znają, to być może doszukają się, że moja fascynacja fascynacja głośnikami szerokopasmowymi wzięła się z tego, że usłyszałem pierwszy raz obudowy rezonansowe z głośnikami Philipsa lata temu i to było pierwsze moje takie urzeczenie i cała droga od tego się zaczęła. Musical Affairs produkowało bardzo zaawansowane obudowy właśnie rezonansowe. One były leciutkie. Na początku stosowali głośniki francuskiej firmy PHY, które produkował Bernard Salabert, którego już niestety nie ma między nami. Później Musical Affairs stosowała firma głośniki EMS, między innymi LB12 szerokopasmowy,
który my stosujemy w Wingo. Okazuje się, że w Holandii całkiem spore grono było fascynatów tych konstrukcji i tych głośników. Naprawdę ciekawe, natomiast to jest historia na inną opowieść pewnie. No dość powiedzieć, że pojawiło się takie zapytanie, czy byśmy nie zrobili takiej obudowy dla jednego z jego kolegów. Klient, który już zadzwonił, on miał u siebie już kolumny wcześniej wyprodukowane przez Musical Affairs, ale niestety nie da się już dzisiaj zamówić. Stąd po zadowoleniu ze brzmienia Ogiego, po zadowoleniu z brzmienia naszej kolumny, tego monitora na LB7, pojawił się pomysł, że może by spróbować zrobić zestaw dwudrożny, już taki naprawdę docelowy. Ciekawostką w tym wszystkim jeszcze było to, że klient, który miał używać tego zestawu, chciał go używać ze wzmacniaczem lampowym i małej mocy. Dodatkowo słuchając muzyki dość cicho. Później to wyjaśnię jeszcze, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Znowu okazało się, że dawno temu już miałem zaprojektowany moduł basowy, który można by wykorzystać w kolumnie dwudrożnej właśnie tego typu. W tym przypadku tutaj na górze miał grać, czy szerokopasmowo miał grać głośnik typowo szerokopasmowy. Natomiast te zastosowania, które mnie chodziły swego czasu po głowie, to są zastosowania również dla głośników tubowych. Ponieważ zarówno szerokopasmowce, jak i głośniki tubowe są dość specyficzne, zazwyczaj wysokiej efektywności, bardzo szybkie, dokładne i do nich moduł basowy musi być dość szczególny, żeby tempo basu nadążało. I lata temu zaprojektowałem sobie coś takiego i de facto było w zeszycie z projektami. Natomiast nigdy nie wdrożyliśmy tego jako produkt, ponieważ jest to dość skomplikowane, duże, pracochłonne i bardzo drogie, co tu dużo mówić. Natomiast gdy pojawiło się to zapytanie, to bardzo chętnie zgodziłem się, żeby spróbować coś takiego zrobić, bo już taką koncepcję mieliśmy. Dopasowanie tych dwóch driverów LB7 i B15 EX nie powinno stanowić problemu, w szczególności jeżeli to były jeszcze wersje na elektromagnesach. W związku z tym, gdy to zapytanie się pojawiło, zaproponowałem wstępnie, jak tego typu kolumna mogłaby wyglądać. No i dostaliśmy zielone światło do tego, żeby tą kolumnę zaprojektować i wykonać. No i zaczęła się praca nad tym, żeby osiągnąć efekt, z którego wszyscy mogliby być zadowoleni. Ten moduł basowy, o którym wspominam, jest dość specyficzny, ponieważ jest to nasza obudowa, którą stosujemy we wszystkich naszych kolumnach wolnostojących, obudowa z rozproszonym rezonansem. Jej zaletą jest właśnie to, że ona bardzo dobrze odtwarza bas, bardzo dobrze odtwarza wszystkie stany przejściowe. Ten bas jest szybki, zwarty. Może niekoniecznie generuje tyle podmuchu, co obudowa Bass Reflex, ale tu nie chodzi o ilość, chodzi o jakość i to było w tym wszystkim bardzo ważne. Dlatego ten typ obudowy powinien i dobrze sprawdza się w takim zastosowaniu dwudrożnym, gdzie musimy uruchomić to najniższe pasmo, ponieważ większość tego, co będzie się słuchało w takiej kolumnie, i tak idzie przez głośnik szerokopasmowy w tym przypadku. Istotne w tym wszystkim jeszcze było to,
co w kolumnach jest bardzo ważne, a w szczególności w kolumnach o dużym rozmiarze, mianowicie z angielska Wife Acceptance Factor, czyli wskaźnik akceptacji przez żonę, ponieważ jak takie duże meble wstawiamy do salonu, no to żona zazwyczaj ma dużo do powiedzenia. W związku z tym tu też zastanawialiśmy się, jak to powinno wyglądać, żeby zostało zaakceptowane. Robiliśmy wizualizację, ale zanim były wizualizacje wykończenia, no to żeby ta kolumna w ogóle powstała, to od razu było założenie takie, że trzeba zrobić prototyp. Wykonaliśmy prototyp. Ten prototyp pokazywałem w filmie, który nagrałem w połowie zeszłego roku, Summer Update. Podwójna ekscytacja, taki był tytuł tego filmiku, on był co prawda tylko po angielsku, ale podwójna ekscytacja, sama gra słów jest o tyle ciekawa, że po francusku głośnik z elektromagnesem mówi się o nim, że to jest à excitation, czyli z ekscytacją. Stąd podwójna ekscytacja, bo dwa głośniki z elektromagnesami. W tej chwili myślę, na tym etapie już po wykonaniu można powiedzieć, że to jest projekt z potrójną ekscytacją, bo mamy dwa głośniki z elektromagnesami i ekscytacja końcowa, czyli zakończony projekt. Po wykonaniu tego prototypu sprawdzaliśmy, czy to w ogóle faktycznie się uda, czy to będzie grało. Tą obudowę basową zaprojektowałem z wieloma szczelinami, potem sprawdzaliśmy, jak one się będą zachowywać. Efekt końcowy jest taki, że zostawiliśmy tylko jedną. Taki szczegół jakby konstrukcyjny, ale dość istotny, jakby wskazujący na to, ile trzeba było pracy wykonać już nie tyle na oprogramowaniu, co na żywym organizmie i na prototypie, słuchaniu, mierzeniu i sprawdzaniu. Jeszcze ciekawiej sytuacja miała się z obudową, czy półobudową dla tego głośnika, który był na module basowym z kolei, czyli dla szerokopasmowca LB7. Tam musieliśmy przyjąć szczególną konstrukcję, ponieważ klin, który widać w module basowym, on jest niezbędny konstrukcyjnie, ponieważ ta obudowa potrzebuje zarówno wolumenu, jak i odpowiedniej długości, żeby mogła wykazać te właściwości akustyczne, które są niezbędne. W związku z tym jej kształt nie może być dowolny, tylko musi się składać z odpowiednio zaprojektowanej geometrii, żeby pomieścić te kanały, które w środku tworzą to brzmienie, o które nam chodzi. W związku z tym strojenie tej głowy, jak ją nazwałem, też było ciekawe samo w sobie, ponieważ trzeba się było pozbywać różnych odbić z tyłu membrany. Dość powiedzieć, że kształt taki, jaki widzicie, jest dość interesujący i stąd przyszła mi do głowy nazwa latający Holender, bo jest to trochę tajemnicze, nazwijmy to. W trakcie, jak już mieliśmy dograną obudowę i dograny prototyp, wtedy przyszedł czas jeszcze na wizualizację. Sam sposób wykończenia czy zbudowania tej kolumny jest też dość ciekawy, ponieważ to jest wielowarstwowa konstrukcja. W środku jest obudowa ze sklejki brzozowej. Kolumna jest obłożona 12 mm warstwą amerykańskiego orzecha, czyli litego drewna. Na froncie mamy też 12 mm grubości korian, czyli kamień akrylowy. Wszystko jest dość ciężkie. No, ale staraliśmy się tak to dobrać, żeby zostało to zaakceptowane przez klienta. Na końcu jeszcze został jeden element, bo dostaliśmy informację, jak wygląda pokój, w jakiej pozycji się słucha. W związku z tym jeszcze też odpowiednio dostroiliśmy jakby nachylenie tego górnego głośnika, żeby była optymalna pozycja do odsłuchu. W środku stosowaliśmy najwyższej jakości komponenty, jakie mieliśmy.
Efekt uzyskaliśmy na koniec zeszłego roku i cóż, czeka nas droga. Klient zażyczył sobie, żebyśmy to przywieźli, zainstalowali. Przed wyjazdem jeszcze robiliśmy odsłuchy. Ja wiadomo, słuchałem tego na naszym wzmacniaczu Provocator 300B, tam jest kilka wad mocy, w związku z tym można było już wiedzieć, jak na wzmacniaczu małej mocy będzie to brzmiało. Podobało nam się wszystkim, stwierdziliśmy OK. Nam się podoba, jest to nasze brzmienie, możemy z tym jechać, ale żeby było ciekawiej, też chciałem posłuchać, jak to będzie grało ze wzmacniaczem tranzystorowym. No i tu poprosiłem kolegów z Enics Audio. Irek przyjechał do nas i przywiózł najnowszy model wzmacniacza Opera. Tam moc to jest blisko 2000 W dla końcówek mocy w klasie D. I sprawdzaliśmy, jak to będzie grało. Ten wzmacniacz jest tak strojony przez Enics Audio, żeby był brzmieniowo jak najbliżej lampy, mimo że ma tak horrendalną moc. I to też, to brzmienie też nam się podobało. Wzmacniacz mimo takiej mocy że jest super cichy i potrafił wygenerować bardzo fajne, delikatne brzmienie. No i cóż, sprzęt zapakowany do samochodu, 1200 km drogi do Holandii. Pojechaliśmy i wszyscy byli już w tym momencie lekko zaniepokojeni, jaki będzie efekt końcowy, no bo klient zamówił kolumny, nie wiedział, jak będą brzmiały. My byliśmy zaniepokojeni również, bo ja wiedziałem, że to mnie się podoba, tak, ale czy się klientowi spodoba, no to jest wielki znak zapytania. Andrzej, mój brat, który zajmował się realizacją, wykonaniem, też miał obawy, czy spodoba się sposób, w jaki zostało to wykonane. W związku z tym wszyscy byliśmy lekko podenerwowani. No ale cóż, po całym dniu jazdy bezpiecznie dotarliśmy na miejsce, rozładowaliśmy kolumny, przygotowaliśmy specjalne platformy, żeby to wszystko fajnie się odbyło. No i cóż, rozłożyliśmy i podłączyliśmy. Ale teraz uwaga, kluczowy moment w zasadzie dlatego, że podłączyliśmy te kolumny do wzmacniacza i bez tego wzmacniacza w ogóle nie byłoby tego projektu, bo to jakby, ja mówię teraz o kolumnach, bo my je produkowaliśmy, ale klient, kolega, który zamawiał, który konsultował cały ten projekt, zrobił ten wzmacniacz specjalnie pod te kolumny, a wzmacniacz jest nie byle jaki. Składa się z 4 elementów, osobno wzmacniacz, osobno wzmacniacz, osobne zasilanie do wzmacniacza. Wszystko jest zrobione na lampach New Old Stock, nosy. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia skąd kolega je powyciągał, ale są to lampy stare jak świat. Wszystkie są specjalne, z jednej strony lampy Philipsa AD1, z drugiej strony lampy Telefunkena RS282, kolejne lampy sterujące również od Telefunkena, specjalnie zrobione transformatory, przepraszam, nie zasilacze, transformatory, zarówno do zasilania, jak już głośnikowe, 2 różnych firm. Samo zasilanie tego wzmacniacza też jest regulowane. Także dość ciekawa konstrukcja, o których szczegółów nie powiem po prostu, bo aż tak dobrze nie wiem, jak to jest skonstruowane. Dość powiedzieć, że grało to bardzo fajnie z naszymi kolumnami i takie było założenie, że ten system ma grać dobrze. To jest wzmacniacz o niskiej mocy. Klient, który zamówił te kolumny, u siebie w pokoju słucha muzyki bardzo cicho. Nawet się zdziwiłem, bo jak żeśmy instalowali, to mieliśmy możliwość słuchania potem po zainstalowaniu. Na jakim poziomie głośności to się odbywa, te odsłuchy. Olbrzymia płytoteka u klienta. 10 000 płyt kompaktowych, lekko licząc, sama klasyka i jazz. W systemie 2 odtwarzacze kompaktowe. Z jednej strony klasyczny Philips CD101,
zmodyfikowany, jest wymieniony, wszystko co tam potrzeba było zmodyfikować i unowocześnić, nazwijmy to bez psucia, zostało zrobione przez eksperta w Holandii. Philips, holenderska firma, w związku z tym tam są panowie, którzy znają to od podszewki. Znam kilku takich. W związku z tym ten Philips był bardzo ładnie, nazwijmy to, odrestaurowany czy utrzymany w takim stylu, jak powinien. A dodatkowo jeszcze drugi odtwarzacz kompaktowy, już dwuczęściowy, z oddzielnym transportem, pięknie zbudowanym w obudowie z drewna i z osobnym dakiem. Cóż, no, efekt wydaje się dość ciekawy. Klient był zadowolony. Na koniec dostaliśmy espresso. Mimo że była późna pora, ale już w drodze nam obiecywano, że zostaniemy poczęstowani kawą, ponieważ kawa jest specjalna. Okazuje się, że klient oprócz tego, że jest melomanem, audiofilem, to jest również miłośnikiem kawy i to w takim stopniu, mnie w każdym razie nieznany, mimo że ja piję kawę od zawsze, już od czasów studiów, kiedy byłem we Włoszech i zakosztowałem dobrego espresso, od tamtego czasu codziennie piję kawę, ale to, co spotkałem tam w Holandii u klienta, myślę, że to będzie początek mojej kolejnej pasji, bo wkręcam się w kawy specjalistyczne. Także wieczór bardzo fajnie się zakończył. I cóż, mieliśmy bardzo dobry feedback od razu rano od klienta. Mówił, że do późna w nocy słuchali i zadowoleni. Po paru dniach również. Nic, będziemy czekać na kolejny feedback. Znaczy, jeszcze jest jedna rzecz, o której w zasadzie super krytyczna. W całej tej opowieści pominąłem ten wątek, a on jest bardzo istotny. Cały czas przecież mówiłem, że jest to kolumna zrobiona na głośnikach szerokopasmowych z elektromagnesami. Co to daje? Bo przecież my do tych kolumn musieliśmy również zrobić zasilacze i ten zasilacz był specjalnie zaprojektowany do tego projektu. To jest podwójny zasilacz, dzięki któremu można osobno regulować głośnik górny i głośnik dolny. Regulacja tych głośników daje możliwość dostosowywania takiego dość subtelnego między innymi poziomu głośności między głośnikiem basowym a głośnikiem szerokopasmowym i można to dość precyzyjnie cyzelować. Zmiana napięcia w zasilaczu powoduje zmianę parametrów elektroakustycznych przetworników, co ma niebagatelny wpływ na to, jak one się zachowują w poszczególnych rodzajach obudów. W związku z tym tutaj dzięki temu klient dobrał sobie pod swój preferowany sposób odsłuchu równowagę między głośnikiem szerokopasmowym a głośnikiem basowym. Także to jest bardzo ważna rzecz. Powinien to powiedzieć wcześniej, ale dobrze, że na samym końcu sobie o tym przypomniałem, żeby o tym powiedzieć. Także to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten projekt. Chyba wszyscy są zadowoleni. Uznałem, że warto o tym opowiedzieć, ponieważ kolumna jest naprawdę wyjątkowa, wyjątkowo grająca, wyjątkowo brzmiąca, dość specjalna, jak cały ten projekt, no i wzmacniacz, który również został specjalnie dla niej zaprojektowany. To na dzisiaj wszystko. Dzięki za oglądanie. Będzie więcej. Na razie.